Catania to drugie największe miasto na Sycylii. W tym filmie pokażemy Wam 10 miejsc, które warto odwiedzić. No to w drogę. At the moment we are almost waiting for our passengers. Gate is closing now, so we should be ready in few minutes. Today our flight time to Catania is 2 hours 5 minutes. Some flight is moderated especially over landing. Thank you. Gdy wyjdziemy z lotniska w Catanii, mamy 3 opcje dojazdu do centrum. Pierwsze to jest tutaj Alibus, kosztuje 4 euro za osobę. Drugie, trzeba iść w tamtą stronę do dworca kolejowego i przejechać za 2,20 euro pociągiem do centrum, bądź wynająć sobie taksówkę. Stoją one tutaj wzdłuż, nie ma problemu. Koszt za 5 osób to jest 40 euro, więc dość drogo. Tym razem udało nam się kupić bilety. Nie będzie mandatu. Wycieczkę po mieście najlepiej rozpocząć od serca miasta, czyli Piazza Duomo, inaczej zwanego Placem Katedralnym. Budynki otaczające plac to klasyczny wschodniosycylijski barok. Przy jednym z boków placu stoi katedra Świętej Agaty, czyli patronki Catanii. Święta Agata jest ważną postacią dla wszystkich Katańczyków. Wierzą oni, że chroni ona ich przed wybuchami wulkanu Etna. Jest także znana z tego, że zginęła męczeńską śmiercią, zabita przez Rzymian, bo chcieli zmusić ją do wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Rzymianie podczas licznych tortur wyrwali świętej Agacie pierś. Stąd też jest to symbol miasta i często można spotkać to w różnych wyrobach cukierniczych. Zwiedzając miasto, warto przyjść do opactwa Świętej Agaty. Za 5 euro można wejść na jej najwyższą kopułę i podziwiać taki piękny widok na miasto. Tutaj akurat widzimy katedrę Świętej Agaty. A tu w dole jest plac Duomo. Z górnej kopuły opactwa widoki na Catanię zapierają dech w piersiach. I popatrzcie się, jaki mamy wspaniały widok na Etnę. W centralnej części głównego placu miasta jest charakterystyczna fontanna słonia. Wyrzeźbiony jest z lawy wulkanicznej i jest symbolem miasta. Przyszliśmy teraz do twierdzy Castel Ursino, który został wybudowany w XIII wieku. Zamek pierwotnie miał pełnić funkcje obronne Sycylii i był wybudowany na samym wybrzeżu, ale w 1669 roku wybuchła Etna i lawa dopłynęła aż do samego zamku, otoczyła go i przesunęła wybrzeże o prawie kilometr. Dlatego zamek teraz nie stoi w tym miejscu, w którym z założenia był wybudowany. Obecnie w twierdzy swoją siedzibę ma Muzeum Miejskie. Będąc w Catanii, na pewno trzeba odwiedzić Teatr Rzymski oraz Odeon. Wstęp jest płatny, kosztuje 7 euro. Jest to jeden z najstarszych zabytków miasta. To jest właśnie ten Odeon. Jest chyba bardziej zniszczony niż ten główny amfiteatr, ale też to jest niesamowite. Spróbuję tam zejść w dół, żeby zobaczyć, jak wyglądały trybuny. A tak Odeon prezentuje się z perspektywy aktora. Jest dużo mniejszy, ale podobno miała tu być lepsza akustyka i podobno miał być przykryty dachem. Odeon powstał w II wieku naszej ery, a rzeźby, które tutaj są zgromadzone, są z IV wieku naszej ery, więc prawdopodobnie teatr powstał troszkę później niż Odeon. Polecamy przyjść tutaj do tego Odeonu i teatru. Jest to naprawdę fajne, warto wydać te 7 euro i zobaczyć, jak ludzie się bawili, jak spędzali czas prawie że 2000 lat temu. Mega czad, naprawdę. Na pierwszym planie mamy malucha, a tam w oddali jest łuk świętego Benedykta, za którym rozpościera się ulica Via Crociferi.
która jest wpisana na listę UNESCO. Jest to ulica pełna barokowych kościołów i klasztorów. Zaraz na samym początku ulicy mamy taki przepiękny, potężny kościół. Niestety jest zamknięty. Po przejściu przez bramę mamy kolejny kościół, ale wszystko jest pozamykane. Tu zaraz za nim jest następny. I tam dosłownie 10 metrów dalej jest kolejny. Dalej poruszając się mamy kolejne kościoły i tutaj widać jakieś opactwo. O kurczę, bym się przewrócił. Na końcu ulicy Via Crociferi jest Villa Ferrami, która obecnie jest siedzibą Wydziału Prawa Uniwersytetu Catanii. Zaraz obok kościoła Świętego Mikołaja znajduje się monumentalny klasztor benedyktynów. Jest to klejnot późnego baroku sycylijskiego. Klasztor ten wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest to drugi największy klasztor benedyktynów w całej Europie. Dzisiaj klasztor jest siedzibą Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Catanii. Studiować w takich pięknych wnętrzach to musi być coś. Tutaj wyszliśmy na taras i widzimy pierwszy dziedziniec. Teraz przeszliśmy trochę dalej i weszliśmy na taki drugi dziedziniec. Tutaj już jest mniej zdobnie. Jest tutaj jedynie taka fontanna na środku. Jak w każdym klasztorze, braciszkowie mieli też ogród. Jest tutaj taki piękny ogród. Teraz mamy na drzewach pomarańczki czy tam mandarynki. Sońka mówi, że to są klementynki. Braciszkowie ze swojego ogrodu mieli wspaniały widok na Etnę, a gdy popatrzyli w drugą stronę, to widzieli kopułę kościoła. Fajnie zaprezentowane są też zbiory biblioteczne. Z balkonów po drugiej stronie klasztoru widać morze. Klasztor usytuowany był perfekcyjnie. Spacer po głównej ulicy deptakowej miasta, czyli po Via Etna, rozpoczynamy na placu Duomo. Nazwa Via Etna bierze się stąd, że gdy spojrzeć w górę, to widać na końcu ulicy właśnie wulkan Etna. Dosłownie po kilku krokach, idąc Via Etna z placu Duomo, weszliśmy na Piazza Università. Charakterystycznym elementem tego placu są 4 wykonane w brązie latarnie, które są w 4 narożach tego placu. Sprawdziłem jeszcze dokładnie, co przedstawiają te wykonane w brązie latarnie i są to po kolei pływak Cola Peste, pobożnie bracie Pi, paladyna Uzeta i cnotliwa młoda dziewczyna. Wchodzę teraz w podwórko uniwersytetu. Właśnie takie miejsca podobają nam się w Catanii najbardziej. A taki piękny dziedziniec jest na Uniwersytecie di Catania. Sońka super znalazła schody, żeby wyjść tutaj w tym uniwersytecie na ten górny balkon. Super to wygląda, naprawdę polecamy. I codziennie rano od 9:30 do 13:30 wejście jest darmowe, można zwiedzać. My niestety jesteśmy później, więc się nie załapaliśmy. W całym tym budynku czuć tutaj, że jest to uniwersytet. Wszyscy jakoś tak ciszej mówią, mądrzej wyglądają. Super. Sońka, nie? Podoba Ci się? No. Super, nie? Ja jestem w szoku po prostu. Jeszcze z tym zegarem i ta posadzka, no... No i Wow. ten mech taki zrobiony tam na dole, to jest niesamowite wrażenie. Dobrze, że to mają osłonięte, żeby ludzie tam nie chodzili, bo by to butami ściągnęli. No, wytarli, zniszczyli, no. No, super. No przepięknie. Via Etna jest zwana również salonem Catanii, bo jest to taka ulica deptakowa. Są tutaj takie drogie sklepy, drogie kawiarenki, drogie restauracje. I wszyscy chodzą tak ładnie ubrani, więc tu jest naprawdę, można się poczuć jakby w takiej ekskluzywnej dzielnicy. Z Via Etna weszliśmy prosto do parku miejskiego o nazwie Villa Bellini. To miejsce uznawane jest za zielone płuca całej Catanii. No i musicie mi uwierzyć, ale normalnie, gdy nie ma chmur, to tam w tym miejscu jest przepiękny widok na Etnę. Jest to świetne miejsce, żeby odpocząć na chwilę od zgiełku miasta, usiąść, wypić kawę albo zjeść fajne ciastko. Można tutaj schować się w cieniu przed słońcem i naprawdę odpocząć. Wchodzimy właśnie do Orto Botanico. Jeśli lubicie zieleń, to warto tutaj przyjść, bo takich miejsc w Catanii jest niestety nie za dużo. Ogród jest zlokalizowany przy głównej ulicy, przy Via Etna i naprawdę wchodzi się tutaj po 3 schodkach i wchodzimy w zupełnie inny świat. Przyszliśmy teraz w sekcję kaktusów. Tu jest na przykład jakiś okaz z Madagaskaru. A to cudeńko jest z Peru.
Taki dziwny kaktus. Weszliśmy teraz do szklarni, panują tutaj tropikalne warunki, jest bardzo ciepło, duża wilgotność i chyba są jakieś rośliny, które muszą właśnie żyć w takich warunkach. No coś pięknego, popatrzcie jakie to jest ogromne. Miejsce to powstało przy udziale Uniwersytetu Katańskiego i nazywa się to Tepidarium. Kończąc zwiedzanie miasta, warto przyjść na plac Dante Alighieri, przy którym stoi również kościół Świętego Mikołaja. Jest to najwyższy i największy kościół na całej Sycylii. Charakterystyczne w tym kościele są organy zrobione z jakiegoś specjalnego drewna i złota. Jest też również zegar słoneczny i kalendarz, który powstał w 1839 roku i ma długość 40 metrów, także jest potężny. I jeszcze coś. Można też wejść na taras i podziwiać widoki z samej góry tego kościoła Świętego Mikołaja. Bilet kosztuje 3 euro i zniżkowy 1 euro. Dzisiaj mamy dla Was też specjalny bonus. Trafiliśmy przez przypadek na procesję ku czci Świętej Agaty i zobaczyliśmy, jak taka uroczystość wygląda na żywo. Podsumowując nasz wyjazd do Katanii, zdecydowanie polecamy to miasto. Te miejsca, które Wam dzisiaj pokazaliśmy, to jedynie część z ciekawych miejsc, które można w tym mieście zobaczyć. Polecamy wycieczkę do Katanii, naprawdę warto. Cześć!